Cześć. Ostatnio przeprowadziłem bardzo rzewną rozmowę z jednym z Was na komunikatorze Messenger. Osoba ta próbowała mi za wszelką cenę wytłumaczyć, że popełniam bardzo duże błędy, kupując tego typu śmieci, w cudzysłowie, na portalach aukcyjnych i generalnie lepiej bym na tym wyszedł, gdybym za każdym razem kupował sobie to, czego konkretnie potrzebuję i mieć to od razu z gwarancją 100% sprawności. Tym filmem będę miał na celu pokazanie tej osobie, jak też wszystkim innym, które uważają podobnie, że nie do końca jest to prawda, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteś kolekcjonerem i kiedy zbierasz retro sprzęty, do których części dziś są, no właśnie, jakie? Właśnie są drogie i na dobrą skalę kupując taki kadłub za złotych 40 ja jestem na ten moment królem życia. A dlaczego? Pokażę Wam na poszczególnych przykładach części do tego kadłuba. Weźmy na ten początek pamięci. Mieliśmy dwie kości po 256 MB DDR1 z CL2 266 MHz. Takie kości, a w zasadzie troszkę gorsze, ale z gwarancją sprawności, kosztują 20 zł za sztukę, więc mamy już złotych 40. Co już w tym momencie robi nam całkowitą cenę, jaką wydaliśmy na kadłub, ale lećmy dalej. Na kolejny strzał wchodzi matryca XGA 14.1 cala wraz z inwerterem do tego Della. Generalnie ta, którą mieliśmy w 640, okazała się być w 100% sprawna i tak na dobrą skalę zarówno jej powierzchnia, jak i jasność, jak i ogólnie kontrast jest do przyjęcia, więc tutaj mamy cenę takiej matrycy. Do tego dochodzi nam cena oryginalnego wentylatora Panasonic, który akurat w tym kadłubie po wyczyszczeniu okazał się całkowicie sprawny. Jego cena, jakby się tak w tej chwili da nią przyjrzeć, nie pozostawia złudzeń. Następnie wjeżdżają zawiasy, które co prawda nowe kosztują 19 zł, ale te, które były w tym kadłubie, po odpowiedniej regeneracji będą chodzić absolutnie i zupełnie tak jak te nowe, więc też można zaliczyć jako koszt. 12 zł za przeplotkę do dysku, która tak naprawdę jest absolutnie potrzebna, gdybyśmy chcieli podłączyć dysk do podobnego kadłuba. Co za tym idzie? No nie jest to może dużo, ale doliczając przesyłkę robi się już kwota. Nowa bateria, jak widzicie, kosztuje prawie 100 i co prawda bateria, którą odzyskałem z tego kadłubu, nie była nowa, natomiast spokojnie trzyma jakąś godzinę 20, co za tym idzie, że można przyjąć, że to jest połowa wydajności nowej baterii, więc myślę, że 5 dych w tym przypadku będzie jak najbardziej ok. Po sprawdzeniu klawiatura okazała się być sprawna. Jedyna pełna na Allegro jest ta widoczna na foto. Kosztuje 4 dychy i jest wybrakowana. Niemniej no trzeba liczyć, że gdzieś w okolicach 5 dych, jeżeli się uda, będzie można kupić taką sprawną klawiaturę. Do tego sam dysk, dla którego tak naprawdę zakupiłem ten kadłub, który na dzień dzisiejszy kosztuje jakieś 60 zł z wysyłką Smart. I generalnie to już w tym momencie również jakby kompensuje mi zakup całego kadłuba. I będąc tutaj na etapie, chciałbym jeszcze raz mocno prosić wszystkich, którzy sprzedają używane sprzęty, kasujcie swoje dane z dysków, bo również i w tym dysk pełny był prywatnych danych. Zaślepka dysku, którą byśmy potrzebowali zaślepić otwór z boku samego kadłuba, kosztuje na dzień dzisiejszy jakieś 6 dych. Oczywiście dają gratis przeplotkę, więc możemy odjąć 19 zł od kosztów całościowych. Jak więc widzicie, gdybym chciał sobie pójść tropem mojego rozmówcy, musiałbym wydać łącznie jakieś 400 zł na same części, które podliczyliśmy tutaj w tym materiale, a przecież mam jeszcze kartę grafiki, której nie znalazłem osobno, pewnie też z 5 dyszek będzie kosztować. Mam jeszcze komplet plastików, które po wyczyszczeniu są w nie najgorszej kondycji. Przecież jeszcze mam tasiemki, mam jeszcze różne inne, mniejsze lub większe komponenty, komplet śrubek. To wszystko kosztuje, gdybyśmy chcieli kupić osobno. I tak, jeżeli chcecie kupić jedynego, wymuskanego, kompletnego laptopa, to moim zdaniem i tak opłaca się zakupić takiego, plus ewentualnie do niego później płytę główną bądź następnego, gdzie sprawna będzie tylko płyta główna i wyjdzie to i tak Was taniej, korzystniej i będziecie mieli jeszcze kupę części zapasowych, które dziś również dużo pieniędzy kosztują. Co za tym idzie, za każdym jednym razem, według mnie, jest uzasadniony taki zakup, jak ja robię, aniżeli
taki, jaki został mi odgórnie zasugerowany. Z mojej strony ja mogę jak najbardziej takie rozwiązania polecić. Robię tak od lat, zawsze wychodzę na swoje i jestem zadowolony. Sam laptop oczywiście okazał się koniec końców niesprawny i tutaj muszę przyznać rację swojemu rozmówcy, jak też sam nie spodziewałem się niczego innego. No, z góry można było takie rzeczy założyć. Niemniej, tak jak widzieliście na przykładzie tego filmu, tutaj naprawdę na samych częściach wychodzi się na tyle na plus, że to, że laptop jest uszkodzony, akurat w tym przypadku konkretnym okazało się, że mamy zwarcie na linii zasilania płyty głównej. W momencie, kiedy podłączam zasilacz zostaje odcinany i no niestety koszty naprawy tej płyty przewyższą zakup kolejnego kadłuba ze sprawną płytą, więc no tutaj sam laptop posłużył jako dawca części. Przy czym zwróćcie uwagę, laptop został zakupiony za złotych 40, a sam dysk do tego laptopa kosztuje jakieś 60 zł osobno, z gwarancją oczywiście sprawności, natomiast jest to gwarancja rozruchowa na takiej zasadzie, jak i niejednokrotnie można by dociekać tutaj swoich racji w przypadku tego laptopa. Ktoś mi dał 14 dni gwarancji rozruchowej na dysk mechaniczny, który ma 22 lata. I super, dysk przychodzi do mnie do domu, podłączam dysk, okazuje się, że jest niesprawny. No i większość, jakby nie było sprzedawców, w tym momencie będzie się wykrzywiać, że a może kurier go gdzieś uderzył, a może pan nie odczekał, aż on dojdzie do siebie i podłączył na zimno, a może gdzieś tam panu spadł podczas testowania. Kurde, no wszyscy wiemy jak jest. Dlatego zakup rzeczy używanych zawsze wiąże się z ryzykiem niezależnie od tego, co pisze w aukcji. No ciężko nam jako prywatnym odbiorcom będzie udowodnić, że ten 22-letni dysk nigdzie nam nie spadł, nie zrobiliśmy niczego niezgodnie z procedurą i tak na dobrą skalę każdy sprzedawca z tej 14-dniowej gwarancji rozruchowej czy jakichś innych bzdur będzie się mógł wykpić. Więc nie uważam, tak jak tutaj mój rozmówca twierdził, że lepiej kupić takie coś z gwarancją, bo ja osobiście uważam, że ta gwarancja i tak nie będzie w większości przypadków respektowana. A tu, jak widać na załączonym obrazku, naprawdę kupa części i tylko tak naprawdę to, co znalazłem na portalu aukcyjnym, a części jakby nie było jest znacznie więcej, bo tak jak mówię, jest jeszcze procesor, jest jeszcze napęd Combo Drive, jest jeszcze kupa zaślepek, mamy modem, mamy w tym momencie jeszcze taśmy matrycy, mamy taśmy karty graficznej, mamy kartę graficzną. To są rzeczy, których nie odnalazłem, a które tak samo, jeżeli ktoś je wystawi na sprzedaż, kosztować będą. I jasne, część tych rzeczy może Wam się nigdy do niczego nie przydać, ale to nie zmienia faktu, że część z tych rzeczy, nawet jeżeli Wam się nie przyda, to możecie je później sprzedać. Zwróćcie uwagę, że tak na dobrą skalę, gdybym zostawił sobie ten dysk, a wystawił na sprzedaż matrycę, to w tym momencie na dobrą skalę nie dość, że dysk mam za darmo, kopę części również za darmo, to jeszcze zarobiłem sprzedając tą matrycę. No kurde, wow. Musicie przyznać, że coś w tym jest. Więc generalnie ze swojej strony polecam tego typu zakupy i może ktoś patrzeć, że to jest zbieranie śmieci, że to jest jakieś, nie wiem, złomiarstwo. Okej, każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast zawsze, biorąc do ręki kalkulator i patrząc, ile bym musiał wydać na poszczególne elementy, zawsze, ale to zawsze w takim przypadku się wychodzi na plus. Więc ze swojej strony jeszcze raz gorąco polecam. Mam nadzieję, że tym filmem rozwiałem pewne wątpliwości, jeżeli ktoś jeszcze takowe miał. I tyle z mojej strony na ten moment. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli ten content do Was trafia, może rozważcie subskrypcję. Dzięki, cześć.